Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. Mierzenie zużycia tlenu brzmi skomplikowanie, szczególnie z użyciem tradycyjnych metod wykorzystujących elektrody typu Clarka. Takie metody wymagają sporo materiału startowego, którego często my, jako naukowcy, nie posiadamy w nadmiarze. Do tego komercyjne zestawy do pomiarów o dużej wydajności są przeważnie zoptymalizowane pod zwierzęce komórki i mitochondria. Stając przed problemem posiadania niewielkiej ilości materiału startowego do badań, w Zakładzie Biologii i Rozwoju IDPAN jako pierwsze na świecie postanowiłyśmy dostosować wysokowydajny komercyjny zestaw stworzony dla komórek zwierzęcych do badań mitochondriów roślinnych. Jak to zrobiłyśmy? Zaczęłyśmy od izolacji osi zarodkowych z nasion drzew. Specjalna zielona płytka do pomiarów była uwadniana przynajmniej na godzinę przed analizą. Na jej dolną część nakładana była sterylna woda, a na specjalne dołki w zielonym wieczku inhibitory łańcucha oddechowego, które później w czasie analizy były w odpowiedniej kolejności wstrzykiwane do probówek mitochondriów umieszczonych w płytce pomiarowej. W międzyczasie osie zarodkowe lub całe nasiona rozcierałyśmy w specjalnym buforze, aby zniszczyć komórki i uwolnić ich zawartość. Następnie przefiltrowałyśmy rozdrobniony materiał przez sterylną gazę. Jak z takiej pulpy uzyskałyśmy frakcję mitochondrialną? To proste. Wirowałyśmy ją przez 30 minut z siłą 40 000 G w gradiencie stężeń specjalnego roztworu. Po wirowaniu frakcja mitochondrialna znajdowała się pomiędzy drugą a trzecią warstwą roztworu. Tak wyizolowane mitochondria były nakładane na 8-dołkową płytkę pomiarową, a następnie, żeby przytwierdzić je do dna dołków, były wirowane z siłą 2000 G. Czas na rozpoczęcie właściwej analizy zużycia tlenu. Wybrałyśmy program z odpowiednimi wstrzyknięciami inhibitorów łańcucha oddechowego, umieściłyśmy w urządzeniu uwodnioną zieloną płytkę, a wcześniej wymieniłyśmy wodę na płyn kalibracyjny. Następnie po uruchomieniu programu płytka przeszła kalibrację trwającą około 20 minut. Po tym czasie wymieniłyśmy płytkę z płynem kalibracyjnym na płytkę z mitochondriami, po czym rozpoczęła się analiza, która trwała około 1,5 godziny. W czasie oczekiwania oceniłyśmy jakość wyizolowanych mitochondriów. W jaki sposób? Mitochondria były zabarwione fluorescencyjnym białkiem, które wzbudzone odpowiednią długością fali świetlnej emituje własne światło. Przygotowałyśmy preparat mikroskopowy i na mikroskopie konfokalnym obejrzałyśmy, jak wyglądały nasze mitochondria. Zdrowe mitochondria otoczone są 2 błonami i obecne w większości komórek eukariotycznych. Organella te mają zróżnicowaną wielkość, przeważnie od 2 do 8 mikrometrów, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary. Są miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu, czyli ATP komórki, który stanowi jej źródło energii. Oprócz tego mitochondria są zaangażowane w wiele innych procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, specjalizacja, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego. Nasz protokół zawiera wstrzyknięcia 4 odczynników ADP, oligomycyny, FCCP oraz mieszaninę rotenonu, antymycyny A i BAM.
Na początku zmierzyłyśmy tzw. oddychanie stanu drugiego, czyli poziom podstawowego oddychania. Potem dodałyśmy ADP, aby zainicjować bardziej aktywne oddychanie stanu trzeciego. W kolejnym kroku użyłyśmy inhibitora oligomecyny, żeby zahamować syntezę ATP i przejść do oddychania stanu czwartego. Tu już reakcje są mniej intensywne, ponieważ synteza ATP przestaje używać gradientu protonowego. Następnie podałyśmy FCCP, co stanowiło sygnał dla mitochondriów, że muszą pracować z maksymalną wydajnością. Na koniec użyłyśmy mieszanki 3 inhibitorów – rotenonu, antymecyny A i BAM, aby całkowicie zatrzymać zużycie tlenu przez mitochondria roślinne. Dzięki tej metodzie możliwe jest zminimalizowanie ilości materiału roślinnego i przeprowadzenie badań w celu uzyskania informacji na temat stanu oddechowego i aktywności mitochondriów roślinnych, w tym efektywności fosforylacji oksydacyjnej oraz maksymalnej pojemności oksydacyjnej łańcucha oddechowego.